Siema, w poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak walidować pomysł bez kodowania i z małym zaangażowaniem czasowym. Landing page, adsy, video explainer, wszystko po to, żeby sprawdzić, czy jest jakiś popyt. I powiedzmy, że jest. Ludzie reagują, zapisują się, pytają, kiedy będzie gotowe i tak dalej, i tak dalej. Super, ale to dalej bardzo niepewne i ulotne dane. No i fajnie, jakby ktoś już zrobił jakąś przedpłatę. Przekazanie danych konta to jest niepodważalna weryfikacja. Shut up and take my money! No tak, ale nikt nie wyciągnie portfela, bo postawiłeś fajny landing page. No przynajmniej nie w Europie, bo w Stanach znamy już sporo tego typu historii. Ogólnie będzie drożej, dłużej, więcej pracy oraz wymaga posiadania pewnego skilla. Ale też dowód jest nieco pewniejszy niż w poprzednim odcinku. I wciąż wielokrotnie taniej niż budowanie docelowego produktu. To lecimy. Zacznijmy od concierge. It is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. To jest moja ulubiona metoda. Robisz ręcznie to, co produkt ma robić automatycznie. Trochę to, co zrobiliśmy przy pierwszych testach dla The Champions, szukając ręcznie sponsora dla eventu. Klient myśli, że to automat, a tak naprawdę siedzisz w Excelu i robisz to za niego. Na przykład Twoja aplikacja ma automatycznie dostosować influencerów do marek. W modelu concierge klient wypełnia formularz, a Ty ręcznie szukasz influencerów, robisz listę w Excelu i wysyłasz mu ją mailem. Koszt to Twój czas. Sporo Twojego czasu, ale ktoś Ci realnie za ten czas płaci. Bardzo podobny jest Wizard of Oz. I am the great and powerful Wizard of Oz. Podobny, ale z jedną różnicą. Bo klient widzi interfejs. Myśli, że to działa automatycznie, ale za kulisami to Ty klikasz batony. Trochę tak jak te historie o agentach AI, którzy okazali się 7-tysięcznym zespołem Customer Support w Indiach. Budujesz prosty frontend z batonem wygeneruj raport. Klient klika i dostaje info, przetwarzamy dane. Za 24 godziny wyślemy na Twój e-mail. Dostajesz notyfikację, robisz to ręcznie, wysyłasz. Co testujemy? Tak naprawdę tymi metodami testujemy to, czy ludzie w ogóle rozumieją, jak to działa, jakiego się mają spodziewać wyniku, jakie mają względem tego wyniku oczekiwania i przede wszystkim, ile w stanie są za to zapłacić. Tak realnie, z wpłatą na konto. Koszty to minimalny frontend. Jeśli znasz narzędzie AI, możesz to zrobić samodzielnie. Inaczej pewnie 2 do 5 tysięcy złotych. Następnie mamy klikalny prototyp. Najczęściej zrobiony w Figmie. You now have 15 seconds to comply. Budujesz coś, co wygląda jak produkt, ale nic nie robi. Klikasz baton, utwórz kampanię, wyskakuje funkcja w budowie, zapisz się na waitlistę. Dobre do testowania user experience, flow, ale i sposobu poruszania się użytkownika po stronie. Często używam tej metody do walidowania, która funkcjonalność jest najbardziej istotna lub popularna pośród potencjalnych użytkowników. Koszt ponownie 0 zł, jeśli potrafisz posługiwać się narzędziami AI lub Figmą. Jeśli nie, myślę, że designer jest w stanie Ci to zrobić za kilka tysiaków. Następnie mamy Single Feature Proof of Concept. So the machine was working. Zamiast budować cały produkt, budujesz jedną najważniejszą funkcję. Bez dashboardów, bez user management, bez integracji, bez panelów logowania. Jeden feature, który rozwiązuje realny core problem. Przykład, nasza platforma miała mieć profil sportowca, wycenę wartości, Media Kit Generator, CRM dla sponsorów, Event Calendar i całą resztę pomysłów. Single Feature Proof of Concept to mógłby być landing, w którym użytkownik podaje linki do swoich social mediów, a system dawałby znać o tym, ile może w jego przypadku być warte jedno wyświetlenie postu. Co tym testujesz? Czy ta jedna funkcjonalność wystarcza, żeby ktoś zapłacił i ile? No ale też co jest faktycznie tym core value. A jeśli użytkownicy będą wracać do tego narzędzia i mówić, kiedy będzie reszta, to wiesz, że jesteś na dobrej drodze. I właśnie w przypadku Single Feature Proof of Concept widzę największą wartość narzędzi AI. Bo tak jak w przypadku The Champions określiliśmy kilka kluczowych elementów do weryfikacji, teraz możemy każdy przetestować osobno, niewielkim nakładem czasu i dostać odpowiedź na pytanie, co jest najbardziej istotne dla naszych użytkowników. Ale co ważniejsze, mogę potwierdzić tą jedną kluczową statystykę, którą przyjąłem w wyliczeniach tam są. Mogę potwierdzić, czy sportowcy są w stanie wygenerować średnio około 180 zł przychodu miesięcznie. Podsumowując, te wszystkie metody łączy jedno. Każda metoda daje Ci kawałek obrazu, a razem pokazują, czy jesteś na dobrej drodze. Ogólnie dzięki walidacji odkrywasz błędy szybko i tanio, a zatem do dzieła i piona!